W dzisiejszym odcinku opowiem Wam coś więcej na temat urządzenia wielofunkcyjnego stosowanego przy renowacji mebli. Witam Was serdecznie moi drodzy na kanale Tapicer w Akcji. Tak jak przed momentem wspomniałem, dzisiaj chciałbym Wam coś więcej opowiedzieć na temat urządzenia wielofunkcyjnego, które ja stosuję do renowacji mebli. Wiele jest pytań do mnie kierowanych, jak ja radzę sobie z nietypowymi rzeczami, gdzie mam problem z dojściem do pewnych elementów, gdzie trzeba coś wyczyścić, trzeba coś odciąć, przeszlifować, wypolerować i wtedy właśnie co, tak? Jest wiele takich różnych urządzeń, które można gdzieś wykorzystać, czy narzędzi, natomiast z ułatwieniem przychodzi nam urządzenie wielofunkcyjne, które często wykorzystuję u siebie w swojej pracowni, czy na warsztatach, czy szkoleniach. Dotarła do mnie skrzynka, a dokładnie urządzenie wielofunkcyjne, moi drodzy, już Wam pokażę. Jest to akurat Dremel 8240. Co tutaj mamy fajnego, już Wam pokażę i generalnie z tych rzeczy, które tutaj się znajdują, ja wszystko nie wykorzystuję u siebie w pracowni, ponieważ jakby te urządzenie ma wiele różnych funkcji, natomiast te, które ja wykorzystuję najczęściej u siebie w swojej pracowni. To co ważne, moi drodzy, ja sobie pozwolę tutaj przesunąć. Mamy tutaj neseser, wszystkie urządzenia. To co mi się tutaj podoba to dwie baterie, czyli cały czas możemy sobie gdzieś tam pracować. Tutaj mamy szufladkę, no i podzespoły, które będziemy wykorzystywać do pewnych czynności. To co tutaj jest bardzo fajne, to moi drodzy zacisk na tej głowicy, czyli tutaj mocujemy jakieś urządzenie, które będziemy tutaj wykorzystywali. Już Wam pokażę jak to wygląda. A więc tak, moi drodzy, tutaj mamy zestaw różnego typu akcesoriów do szlifowania, do polerowania, do wycinania wręcz. Najczęściej wykorzystywana końcówka przeze mnie to jest końcówka, która służy do generalnie cięcia metali. Ja ją wykorzystuję w trochę nietypowy sposób, za sekundę Wam pokażę. A więc tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, właśnie o tą końcówkę, to najczęściej w czasie swoich szkoleń z szycia pokrowców na kierownicę dochodzi często do takiej sytuacji, gdzie mamy nieoryginalną kierownicę, to znaczy chodzi mi, że nie jest przygotowana do obszywania pod skórę, czyli coś takiego jak tutaj, troszeczkę skiereszowana, ja wiem, jest pocięta, ale tutaj właśnie o to chodzi, żeby pokazać na tym elemencie, ponieważ oryginalne kierownice mają specjalne rowki, które pozwalają na ukrycie naszego ściegu, które my tam będziemy wykorzystywać, będziemy go tworzyć. Natomiast nieoryginalna kierownica, która nie była przygotowana pod skórę, nie ma takich wcięć. Jeżeli ich nie zrobimy, no to, a nie mamy cieniarki do skór, no to wtedy jest problem. Więc co my musimy zrobić? Zrobić tutaj nacięcie. Już pokazuję, to jest akurat takie tworzywo, powiedzmy gumiaste. To jest taka guma specjalna, w jaki sposób właśnie robię te nacięcie. Zakładam sobie okulary, co prawda nie założę maski, żeby było mnie dobrze słychać, bo jeżeli założę, to nie będę dobrze słyszalny. Oczywiście okulary obowiązkowo, moi drodzy. Jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, ja tutaj do przodu przełączamy, urządzenie sobie działa, tutaj jest naładowanie baterii. I moi drodzy, kolejna rzecz tutaj, co tutaj mamy fajnego. Możemy sobie regulację obrotów tutaj robić, czasami potrzebujemy je niskie, no a czasami potrzebujemy duże obroty, tak? Ok, dobra, a więc lecimy, tak? Pokażę Wam tutaj tych nacięć już trochę mam. Czyli co, generalnie moi drodzy wyznaczamy oczywiście sobie ten pole, gdzie jest cięcie, no i tutaj możemy trochę zwiększyć obroty. Ok, moi drodzy, a więc tak, zrobiłem to nacięcie. Oczywiście można go poszerzyć, zrobić szersze, głębsze. Ja tutaj tylko chciałem zaprezentować
że właśnie można dzięki tej końcówce wyciąć sobie taki fajny, bardzo prosty otwór, który będziemy wykorzystywać właśnie do tego, albo aby ukryć nasz szef, który był wykonany właśnie na skórze. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz tutaj chciałbym Wam pokazać, bo tutaj generalnie trzymałem jakby urządzenie w ręce. Mamy tutaj takie ułatwienie, może zaprezentuję, pokażę. Generalnie możemy ułatwić sobie tutaj pracę. Mamy tutaj taką końcówkę. Tutaj wyciągam. Proszę bardzo. Czyli generalnie tutaj możemy sobie złapać to urządzenie w ten sposób. Może jeszcze zamocuję, żeby było. Więc moi drodzy, w ten sposób, czyli generalnie możemy gdzieś sobie trzymać bo też tutaj mamy końcówki do grawerowania w szkle, więc generalnie możemy sobie to wykorzystywać. Tutaj akurat to by było bardzo nieporęczne, ale chciałem Wam właśnie pokazać, że też można coś takiego wykorzystać. Dobra, kolejna rzecz, ta końcówka do czego wykorzystuję? Już Wam pokazuję. Kolejne zastosowanie tej końcówki do cięcia metalu, tak jak wcześniej wspomniałem. Zrobimy test na drewno w kręcie, no i na czymś bardziej wymagającym, czyli na zablokowanej śrubie. Czasem się zdarza, że próbujemy odkręcić jakąś nakrętkę, a ona jest tak zapieczona, czy generalnie tak nie wiem, zniszczony jest gwint, że nie jesteśmy w stanie, musimy odciąć. Często nie mamy dojścia piłką do metalu, żeby odciąć czymkolwiek, więc przychodzi nam z pomocą właśnie takie urządzenie. Więc moi drodzy, mimo że nie miałem to w specjalnym jakimś trzymaku, było mi trochę niewygodnie, jak było widać na załączonym obrazku, bardzo fajnie sobie poradziło to z cięciem, więc myślę, że mimo że tutaj te obroty były również nie na największych obrotach, więc fajnie sobie to poradziło. A więc moi drodzy, kolejna końcówka tutaj do polerowania, do szlifowania generalnie metalu. Ja tutaj zabrałem ze sobą, żeby Wam pokazać nogę z fotela Ewa. Jak często bywa, gdzieś te końcówki tych nóg są zardzewiałe, więc musimy je wyszlifować i z pomocą właśnie przychodzi ta końcówka. Znowu zabezpieczenie, maseczka i zaraz zobaczymy, jak to działa. Zobaczcie, jak fajnie to tutaj wszystko, te elementy, oczywiście tutaj jest jeszcze niedoszlifowane, ale to w tak krótkim czasie tak ładnie to wyszlifować naprawdę fajnie działa. Tutaj jeżeli chodzi o dolną część tej nogi, można również by było wykorzystać tą końcówkę, ale ja zmienię na inną. Spróbujemy wykorzystać właśnie do szlifowania, zaraz zobaczymy, jak ta końcówka poradzi sobie. Moi drodzy, tutaj mimo, że może jeszcze to nie jest doszlifowane, ale tutaj nie o to chodzi, że mam to całkowicie wyszlifować. Zobaczcie, że tutaj są duże wrzery w tym metalu i dość fajnie to już wygląda. Myślę, że jeszcze ja bym troszeczkę popracował nad tą nogą, to myślę, że byłoby to wyszlifowane. Po pierwszym wstępnym jakby przeszlifowaniu można by było właśnie użyć tą końcówkę, żeby już doszlifować całkowicie. Moi drodzy, kolejna końcówka, zaraz Wam pokażę. Myślę, że te dwie bardzo fajnie się tutaj spełniają swoją rolę, tak jak widać na załączonym obrazku. Ok, kolejne końcówki już Wam pokazuję. Więc moi drodzy, kolejna końcówka, zostajemy przy nodze, ponieważ po wyczyszczeniu możemy wypolerować metal dzięki końcówce, którą tutaj będziemy mieli. Ja może zabiorę sobie, są różne rozmiary oczywiście, do szersze, węższe, większe do polerowania. Tutaj w zestawie jest pasta polerska.
Ja może wykorzystam ten malutki, tutaj jest specjalna taka końcówka, którą tutaj nakręcamy, jest specjalny otwór, nakręcamy, ok, mamy zamocowane, muszę sobie włożyć, zabezpieczyć. Powiem Wam szczerze, że ja to wystarczy, że rękami dokręcam i w zupełności wystarcza. Zmniejszymy sobie trochę obroty. No i tu znowu, co zrobię, naniosę trochę tej pasty polerskiej i przeszlifuję właśnie ten element, żeby już całkowicie był czysty i błyszczący. Ok, zakładam okulary, bo to ważne. Tutaj już całkowicie, moi drodzy, wypolerowana powierzchnia. Tutaj można by było jeszcze tutaj troszeczkę przeszlifować, ponieważ tu są takie bardzo głębokie wrzery były, ale zobaczcie, jak już ładnie się to świeci. Nadmiar brudu jest ściągnięty i myślę, że kilkanaście minut i nogi naprawdę będą jak nowe. Ok, moi drodzy, kolejna końcówka, którą często wykorzystuję i do różnych rzeczy już Wam pokażę. Mamy tutaj specjalny wiertło do frezowania, do wycinania i ja go używam do tego i za sekundę Wam pokażę, jak ono działa. Natomiast ja często go wykorzystuję do nietypowych działań, jak można powiedzieć. Bardzo często, moi drodzy, po rozbiciu drewnianych elementów musimy wyczyścić w środku ten stary klej, usunąć go. No i czym to robimy? Jakimś dłutkiem, jakimiś ostrymi śrubokrętami płaskimi i innymi elementami, które generalnie do tego się nadają. A ja wykorzystuję właśnie to urządzenie do frezowania. Już Wam pokażę, jak ono działa. Tutaj sobie to wkładam, jak to zwykle bywa. I tutaj znowu okulary zabezpieczające i tutaj mamy klej. Będziemy się go chcieli pozbyć. Ok. Więc moi drodzy, właśnie ta końcówka, która tutaj służy do wycinania, frezowania generalnie różnych elementów, właśnie ja ją wykorzystuję do wyczyszczenia tych czopów. Kolejna rzecz, którą tutaj mogę zdziałać z tą końcówką, już Wam pokażę. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o to wiertło, ono ma jeszcze inne zastosowanie, dlatego tutaj musiałem sobie przygotować trochę stół roboczy, aby Wam pokazać kolejne ciekawe urządzenia, które będą Wam pomagały. A więc, moi drodzy, pierwsze tutaj pozwolę sobie wyciągnąć jeszcze ten element i ten. I on ma tutaj akurat dwa zastosowania. Jest do cięcia drewna czy materiałów drewnopochodnych. Natomiast tutaj jeszcze jest jedna rzecz, którą do wycinania, to za sekundę Wam pokażę. To jest akurat ta końcówka, służy do, jak pewnie się orientujecie, do wycinania kółek. To za sekundę, to zostawię tutaj z boku. Tutaj mamy końcówkę do regulacji, mamy w centymetrach podane, ile chcemy od wiertła odciąć danego elementu, który będzie nam tutaj pomagał w odcinaniu. Zobaczcie, tutaj jeszcze to urządzenie ma, gdybyśmy chcieli na przykład tutaj w drewnie wyfrezować jakiś półokrągły element albo zrobić jakiś frez z kształtami. Zobaczcie, tutaj buduję i tu jest pokazane, na jaką głębokość będzie robiony frez. Czyli generalnie my możemy sobie ustalić głębokość frezowania. Żeby było do kamery wygodniej, to zrobię to z tej strony. A można to zrobić tak. Oczywiście, moi drodzy, ściskiem złapany element przed cięciem. Jak na załączonym obrazku widać, bardzo fajnie. Tu jest lite drewno akurat, dlatego że są tutaj takie
uszczerbienia. Równie dobrze to działa w płycie. Ok, moi drodzy, przed tym niż założę mój ogranicznik, powiedzmy, że potrzebuję tutaj na środku mieć wycięty otwór okrągły. Jaki duży, to tutaj sobie możecie ustalić, natomiast w pierwszej fazie pewnie trzeba gdzieś sobie wyznaczyć ten środek. Ja tego nie będę robił, żeby tylko Wam pokazać, co trzeba zrobić. Trzeba zrobić otwór. Jeżeli wycinamy kółko, to oczywiście to będzie nasz środek miejsca. Ok, tutaj wrzucamy sobie ten element, który będzie nam pomagał. Tutaj znowu mamy średnicę, tak, którą będziemy potrzebować wyciąć. Ja sobie zrobię takie mniejsze kółko, które będę potrzebował. Ok, i cóż, moi drodzy, musimy dopasować sobie. Zrobimy sobie otwór. Okay. No i cóż, moi drodzy, wycinamy kółko, tak? Ja sobie to zabezpieczę, jest. Trochę tutaj pyło, no ale to jest normalne, też w maseczce, w okularach dla zabezpieczenia, więc można w prosty sposób sobie wyciąć takie kółko. A więc, moi drodzy, kolejna końcówka, którą no, też bardzo często wykorzystuję, to jest właśnie ta. Tu oczywiście w zestawie znajdziecie wymienne elementy o różnej gradacji oczywiście. Do czego można to wykorzystać? Do trudno dostępnych zakamarków, gdzieś jakiś malutki element musimy coś przeszlifować, to generalnie możemy to sobie wykorzystać. Więc, moi drodzy, tak na załączonym obrazku było widać, generalnie w ciężko dostępne miejsca, płaskie elementy. No oczywiście nie duże powierzchnie, ponieważ nie służy to urządzenie do czyszczenia dużych powierzchni, ale tych elementów takich mniejszych, trudno dostępnych. Cóż tu jeszcze, moi drodzy, mamy tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o różnego typu końcówki, mamy zastosowanie do frezowania, tutaj zabezpieczenie do prowadzenia, do wycinania. O, tutaj jest osłonka, którą możemy tutaj założyć. Zabezpieczenie w czasie na przykład cięcia metalu, żeby nam tutaj żadne opiłki do oczu nie poleciały, czy elementy z drewna, które będą cięte. Jeszcze tutaj mamy różnego typu prowadnice, także naprawdę jest tu tego sporo, moi drodzy. No i tutaj jeszcze mamy w środku tarczki do szlifowania, więc jest tu naprawdę tych elementów jest wiele. Natomiast ja pokazałem dzisiaj Wam te główne, które ja najczęściej używam. Moi drodzy, a więc podsumowując ten odcinek, urządzenie wielofunkcyjne z całą pewnością będzie miało wiele zastosowań w Waszych pracowniach czy domach. Będziecie je wykorzystywali do różnych prac, więc myślę, że bardzo fajnie Wam się sprawdzi. Partnerem dzisiejszego odcinka była firma Dremel. Moi drodzy, i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Czy Wam się odcinek podobał? Do czego byście wykorzystywali te urządzenie? Piszcie w komentarzach. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to subskrybujcie kanał, obserwujcie moje social media. To wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.